Willkommen, bienvenue, welcome. W tym filmiku dowiecie się, co to jest burleska, co nie jest burleską i co nazywaliśmy burleską w przeszłości. Tak, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, oglądajcie dalej. Jeśli oglądacie ten filmik, to pewnie szukacie odpowiedzi na pytanie, co to jest burleska. Może znaleźliście jakieś nagranie w internecie, może akurat puszczali film Burleska w telewizji, albo może znajomi zaprosili Was na pokaz i nie do końca wiecie, czego się spodziewać. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w miarę krótko, chociaż burleska to temat, o którym mogę i będę gadać godzinami. Ale najpierw, kim jestem i dlaczego w ogóle powinniście mnie słuchać? Jestem Lola Noir. Jestem artystką burleski, kabaretu, wokalistką, edukatorką, kobietą wielu talentów. Burleskę odkryłam w 2012 roku i od tamtej pory miałam okazję występować w wielu miejscach w Polsce i za granicą, prowadzić warsztaty z historii burleski i promować tę wspaniałą sztukę w wielu różnych innych inicjatywach, w których uczestniczę. Więc co to jest ta burleska? Jeżeli to słowo w ogóle istnieje w świadomości publicznej, to zwykle kojarzy się z filmem Burleska z Christiną Aguilerą i Cher, który o burlesce nie jest, ale o tym kiedy indziej. Kolejnym skojarzeniem, które może się pojawić, jest Dita Von Teese i może pojawić się jakieś pojęcie artystycznego striptease'u, może jakieś pióra, gorsety, Moulin Rouge. Wszystkie te skojarzenia są słuszne, ale żadne z nich nie wyczerpuje definicji tego, czym była i czym jest burleska. Dlaczego w ogóle rozróżniam te czasy, przeszłość i teraźniejszość? Dlatego, że to, co dziś nazywamy burleską, nie do końca pokrywa się z tym, co nazywano burleską na początku XX wieku, a także co działo się pod nazwą burleski na przykład w wieku XVIII. Na przestrzeni wieków słowo to oznaczało parodię sztuki wysokiej, takiej jak opera czy balet, wystawianą głównie dla plebsu, rodzaj humorystycznego spektaklu, w którym główne role odgrywały kobiety w skąpych, jak na tamte czasy, strojach, rodzaj kabaretu, gdzie na scenie luźno przeplatały się występy taneczne, skecze komiczne i solowe pokazy egzotycznych tancerek. Nie bójmy się tego słowa. Striptease? Sztukę, która stała się popularna na początku lat 90., która odtwarzała klimat burleski z lat 30., 40., 50., ale połączyła go z treściami związanymi ze sztuką performance'u, feminizmu, ciałopozytywności. A nie wspominamy tutaj, czym jest burleska w znaczeniu stricte muzycznym, czyli rodzajem kompozycji. Czym jest burleska dzisiaj, teraz, w XXI wieku? Na to pytanie naprawdę trudno odpowiedzieć. Przypomnijcie sobie skojarzenia z początku tego filmiku. Styl retro, zdejmowanie z siebie ubrań, Dita Von Teese. Wszystkie te skojarzenia są słuszne do pewnego stopnia. W burlesce zwykle występuje element striptease'u. Mówiąc striptease, mam tutaj na myśli artystyczne zdejmowanie z siebie ubrań, a nie konkretny rodzaj pokazów, które można zobaczyć w konkretnym rodzaju klubów, do których najczęściej chodzą mężczyźni. Zwykle liczba ubrań, z którą się schodzi ze sceny, jest mniejsza niż gdy się na nią wchodzi. Ale nie musi. W burlesce zwykle jest obecna jakaś estetyka retro. Ale nie musi. Burleska może w sobie zawierać elementy taneczne. Ale nie musi. Burleska jest zwykle występem solowym. Ale nie musi. Burleskę zwykle wykonują kobiety. Ale nie muszą. Burleskę mogą wykonywać osoby znajdujące się w
każdym miejscu na spektrum tożsamości płciowej. Podejrzewam, że każda osoba, która zajmuje się burleską, będzie miała swoją własną definicję tego, co właściwie robi na scenie. Betty Q definiuje burleskę jako subwersywny striptease w celu osiągnięcia katarzis. Zlepek sztuk performatywnych, w których chodzi przede wszystkim o miłość do swojego ciała, a czasami także o przesłanie. Madame de Minou również definiuje burleskę jako sztukę performatywną, łączącą w sobie elementy komedii, striptizu, poczucia luksusu. Zachęcam Was do obejrzenia ich filmików, w których próbują one odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest burleska. Zalinkuję je w opisie. Osobiście definiuję burleskę jako performance sceniczny, w którym celebruje się kobiecość nie w takim sensie biologicznym, ale kobiecą energię, taki kobiecy pierwiastek i w którym główną rolę gra ciało. Striptease czy erotyzm mogą się w tym występie pojawiać, ale nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do opowiedzenia pewnej historii. Burleska i artystka burleski sprzedaje widowni pewną fantazję, która jest wzmocnioną wersją rzeczywistości. Jeżeli jest jakiś element burleski, który jest dla mnie w pewnym sensie obowiązkowy, to jest to, że na scenie musi się zadziać jakaś zmiana. Może to być oczywiście zmiana tego, w czym wychodzimy i w czym schodzimy ze sceny, ale może to też być zmiana wyrażanej emocji albo zmiana w widowni. Zmiana tego, jak widz patrzy na nas po naszym pokazie, czy może nawet zmiana tego, jak patrzy na siebie. Moim zdaniem taka zmiana jest w burlesce najciekawsza. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, to zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę, a także do subskrybowania mojego kanału i komentowania. Napiszcie, jaka jest Wasza definicja burleski i czy pokrywa się ona z moją. Chętnie przybliżę Wam różne pojęcia związane z burleską, rozwieję kilka mitów z nią związanych, a także pokażę Wam, jak wygląda życie artystki burleskowej. Do następnego razu. Au revoir! Więc co to jest ta burleska? Jeśli to słowo w ogóle istnieje w publicznej świadomości... Kurwa, to nie jest wcale takie proste. Naprawdę. No i tak, przypudrujesz się. Już się przypudrowałam. Aha. No, się nagrywa się, więc... Zachęcam Was oczywiście też do subskrybowania, jak działa język.